Cześć, witam Was Energik w recenzji. Jak już z tytułu wiecie pewnie, czego to recenzja. Jest to recenzja Yakuzy Zero, czyli w sumie wydanej w Ameryce, jak i w Europie 7. części Yakuzy. Niestety seria Yakuza nie ma szczęścia do krajów poza Japonią i sporo gier z tej serii nas troszkę omija. 5 wyszła tylko w formie cyfrowej. Mamy remake 2 pierwszych części, nie wiem czy one się pojawią, podobno się pojawią, ale mamy jeszcze Yakuzę, taki spin-off, który dzieje się w feudalnej Japonii, który niestety nie ujrzał światła dziennego poza Japonią i podejrzewam, że raczej nie ujrzy. Natomiast dzisiaj przyszykujcie się na taką dłuższą pogawędkę, ponieważ oprócz recenzji tego, oprócz omawiania tego tytułu, chciałbym troszkę poopowiadać o tej grze, także może być troszkę dłużej. Natomiast mam nadzieję, że Wam w jakiś sposób to przypadnie do gustu. Na sam początek, żebyście nie oglądali dalej, ci którzy nie chcą. Dla mnie Yakuza Zero jest najlepszą fabułą, jaką zagram w tym roku. Wątpię, żeby jakakolwiek gra miała szansę pod kątem fabularnym równać się z Yakuzą Zero. Fabuła jest bardzo taka, jest fenomenalna, muszę przyznać. I to jest coś dla graczy, których denerwują robodinozaury, do których strzela się z łuku, czy inne takie pierdoły. Yakuza jest historią mocno osadzoną w rzeczywistości, do tego sobie zresztą zaraz dojdziemy. Przejście gry zajęło mi 83 godziny, a skończyłem grę na 63%, także jeszcze sporo przede mną, jeszcze nie widziałem wszystkiego. Niemniej jednak, tak jak mówię, fabularnie jest to najlepsza gra w tym roku, chyba że wyjdzie Yakuza 6, no to wtedy pewnie będzie jeszcze lepsza niż Zero. Natomiast dla mnie na dzień dzisiejszy nic lepszego, wydaje mi się, patrząc na te gry, które wychodzą w 2017 roku, nic lepszego w tym roku już pod kątem fabularnym nie wyjdzie. Ale to jest też gra specyficzna, nie jest dla każdego, posiada sporo problemów, jakichś takich minusów, dla których mogą one być bardzo poważnym problemem. Ale zacznijmy sobie od początku. Moja przygoda z serią Yakuza, właściwie z pierwszą częścią, która okazała się jeszcze na PlayStation 2, zaczęła się, gdy skończyłem Shenmue. Po ukończeniu Shenmue szukałem gry, która będzie podobna do tego klimatu. Do gry, która jest silnie osadzona jakby w rzeczywistości, bez japońskich udziwnień, bez jakichś elementów, które Japończycy z uwielbieniem wrzucają, typu bieganie na kurczakach, czy jakieś inne dziwne różne rzeczy. I szukałem czegoś takiego, co byłoby historią, która mogłaby posłużyć jako fabularny film, nie science fiction, ale po prostu zwykły, fabularny, sensacyjny film. Po drugie miałem taką jakąś pustkę po Shenmue, zwłaszcza, że po drugiej części, która zostawiła mnie z rozwartą japą i gra się urywała w takim momencie i miałeś tą świadomość, wtedy jeszcze miałem tą świadomość, że nie zagram w trzecią część nigdy. Wtedy miałem oczywiście, już dzisiaj wiemy, że trzecia część powstanie, ale wtedy miałem taką świadomość, że już ta trzecia część nie powstanie. I szukałem czegoś, co wypełni mi tą pustkę, tą lukę po fenomenalnej grze, jaką było Shenmue. I ktoś mi powiedział, albo gdzieś przeczytałem, że jest taka gra, która się właśnie nazywa Yakuza. Ona wtedy jeszcze chyba była tylko wydana w Japonii, jeszcze nie wychodziła na rynek amerykański, a nie europejski. I że to jest, można powiedzieć, taki duchowy spadkobierca Shenmue. Muszę przyznać, że zainteresowałem się tym i zaraz jak wyszła ta gra na rynek europejski, czy tam amerykański, w ludzkim języku, zakupiłem sobie ją, aby sprawdzić. Faktycznie Yakuza to nie jest rip-off z Shenmue. To jest zupełnie inna historia, zupełnie inni bohaterowie, zupełnie inaczej przedstawiona historia, ale faktycznie ma sporo elementów wspólnych z Shenmue i jeżeli podoba Wam się Shenmue i szukacie czegoś w tym stylu, to faktycznie Yakuza jest idealną grą, która tą lukę wypełnia, aczkolwiek jest troszkę inna. I muszę przyznać, że Yakuza mnie strasznie wciągnęła i strasznie mi się podoba. Przede wszystkim podobało mi się w niej to, może inaczej, w każdej części Yakuza, może poza Dead Souls, który jest spin-offem, ale w każdej części Yakuzy, które wyszły, w każdej z nich główną, najważniejszą rzeczą jest zawsze fabuła. I fabuła w każdej Yakuzie, nieważne czy to sięgniesz po część pierwszą, drugą, 6 czy 0, w każdej grze fabuła błyszczy. I to jest naprawdę
fabularnie jest to tak ograne, że grając nawet w kolejną część, 5., 6., nie czujesz tej żenady i naciągania, że coś tutaj nie gra, że coś jest tutaj nie tak. To wszystko jest spójne, łączy się w całość i jest to wciąż bardzo wciągająca historia. I ta Yakuza pierwsza, kiedy wyszła, muszę przyznać, że strasznie mi się spodobała fabuła. Ogólnie nie jestem jakimś wielkim fanem japońskiego kina, ani samej Yakuzy, czyli japońskiej mafii, ale bardzo wciągnęła mnie ta historia, ponieważ jest to historia, to jest gra, można powiedzieć, że to jest sensacyjna. Tutaj nie ma elementów nadprzyrodzonych, cudów, niewidów. Taka właśnie gra, można powiedzieć, mocno osadzona w rzeczywistości. Dzisiaj seria Yakuza jest oczkiem w głowie firmy Sega, która, właściwie to Shenmue też był wydany przez Segę, która bardzo dba o tą markę. W Japonii ta gra to jest po prostu szajba. Jak to wychodzi, to jest po prostu szajba. Nie bez przyczyny Sega bardzo dba o tą markę, tak jak powiedziałem. To jest jej oczko w głowie, słuchajcie. Każda kolejna część musi być jeszcze lepsza, musi być jeszcze większa. Do tego zatrudniają zazwyczaj znanych aktorów, jakieś tam te japońskie aktorki, które są z jakichś takich, no my tego nie znamy, ale to Japończycy znają, żeby oni występowali w Yakuzie. Mało tego, jest to gra, która ma bardzo potężny, chyba najpotężniejszy ze wszystkich gier product placement, ale nie służy to temu, żeby sprzedawać jakiś produkt, ale służy temu, żeby jeszcze bardziej podnieść tą realność. Kiedy wchodzisz do sklepu w Shenmue i widzisz chińskie zupki, napoje, czasopisma, to wszystko jest bazowane na prawdziwych produktach. To są prawdziwe produkty, które możesz kupić w Japonii. I o to właśnie chodzi, że starają się jak najbardziej podnieść ten realizm rozgrywki, czy też realizm przedstawionego świata poprzez podpisywanie umów z różnymi producentami, tak jak mówię, no, napojów, zupek, wszystkiego, co tam się znajduje. Po dwóch częściach, po pierwszej części wyszła jeszcze druga część Yakuzy, tak jak powiedziałem, w mojej opinii dwójka jeszcze lepsza i ta tendencja zwyżkowa będzie trwała cały czas i trwa do dzisiaj. Każda kolejna część jest coraz lepsza i każda kolejna część fabularnie coraz, znaczy może inaczej, nie, że jest coraz lepsza, utrzymuje bardzo wysoki poziom, bardzo wysoki. No i potem nadeszły czasy PlayStation 3, wyszły tylko dwie Yakuzy, trójka i czwórka. I wraz z tymi grami wprowadzono parę zmian, które w mojej opinii wyszły na lepsze, ponieważ dodano więcej bohaterów. Głównym bohaterem Yakuzy zawsze jest Kazuma Kiryu, to jest ten jegomość na okładce z tatuażem smoka i każda część w pewnym, no nie zawsze, bo jak mówię, jak jest parę postaci, to dzieją się one w różnych miejscach Japonii, ale w każdej części występuje dzielnica, która się nazywa Kamurocho, która jest wzorowana na Akihabarze. Nie jest to dzielnica, która istnieje w rzeczywistości. Została ona wymyślona przez twórców gry, ale czytałem kiedyś takie, nie pamiętam, chyba w PSX-ie od gościa, który mieszka w Japonii. Mówi, że on faktycznie, tam było napisane, że on faktycznie mówi, że tak w Japonii wygląda, że te ulice to faktycznie tak w Japonii jest, że to jest bardzo silnie wzorowane na tych japońskich wzorcach, które są w rzeczywistości. No, część 0 przynosi nam ponownie parę nowości i jest jakby prequelem części pierwszej. Jest to dobry moment, jeżeli nie znacie tej serii, jest to dobry moment, żeby zacząć przygodę z Yakuzą. Zwłaszcza, że nie musicie znać kolejnych części. Yakuza 0 jest takim originem serii i jeżeli nie graliście w poprzednie części, owszem, zostaniecie pozbawieni ogromnej masy smaczków, ale historia będzie zrozumiała i będzie wprowadzeniem do bohaterów, którzy w serii właściwie w każdej części występują. Także jest to fajne rozwiązanie Segi i tak myślałem, że oni w którymś momencie muszą zdecydować się na wydanie czegoś takiego originu, żeby przyciągnąć tych graczy, którzy nie znali kolejnych części. No i oczywiście jeżeli złapiecie bakcyla, no to wtedy po kolei można wszystkie te Yakuzy kończyć i cieszyć się niesamowitą jakością tych produkcji, jeżeli chodzi o fabułę, bo tam parę rzeczy jest niestety kulawych i no nie ma gry idealnej i Yakuza 0 też nie jest grą idealną. Yakuza 0 pod kątem
fabularnym skupia się na dwóch postaciach. Jest to Kazuma Kiryu i Goro Majima. Obydwie postacie występują w każdej części Yakuzy. Głównym takim bohaterem całej części jest zawsze Kazuma Kiryu. Tutaj go poznajemy, jak jest jeszcze szeregowym takim żołnierzem mafii i wskutek zostaje on wrobiony w morderstwo i musi z Yakuzy odejść. Od teraz jest na celowniku właściwie wszystkich, a cała fabuła skupia się wokół pewnej nieruchomości, no ciężko powiedzieć, że nieruchomości, pewnego placu 4 na 4 metry, o który walczą wszystkie rodziny Yakuzy, a który jest bardzo ważny po to, żeby go posiadać, to już nie powiem dlaczego. Ważne, że jest to logicznie wyjaśnione. I to jest jakby pierwsza część fabuły. Drugą częścią fabuły jest historia Goro Majimy, który, jeżeli graliście w kolejne części, jest zupełnie innym człowiekiem niż był w Yakuzie, w pozostałych częściach Yakuzy. Tutaj poznajemy, jak to się stało, jak do tego doszło, że stał się tym Goro, którego znamy z kolejnych części. I tutaj gra skupia się na tym, że Goro Majima został wydalony z Yakuzy wskutek wydarzeń, które też znamy. One są co prawda tutaj wspomniane i wyjaśnione, ale były chyba one wyjaśnione, jak dobrze pamiętam, w Yakuzie 4 bardziej dokładnie. Natomiast Goro Majima, tutaj ta historia dotyczy, że Goro Majima chce wrócić w szeregi Yakuzy i podejmuje się zabójstwa na zlecenie. No i wskutek czego też staje się, nie powiem co się dalej stało, ale też zostaje na celowniku wszystkich tych rodzin. Warto wspomnieć, że jedna i druga historia dzieją się w różnych miejscach. Kazuma Kiryu to oczywiście Kamurocho, Goro Majima to Sotenbori w Osace, czyli dwie różne miejscówki. W tej fabule tym elementem łączącym jest niewidoma dziewczyna, nie będę mówił kto kim jest, pewna niewidoma dziewczyna, która też łączy się właśnie z tym miejscem, które wszystkie te rodziny chcą zdobyć. I fabuła, opisałem ją w dosyć sporym skrócie, bo jest ona pełna różnych zwrotów akcji, twistów, niespodzianek i naprawdę mnóstwo jeszcze innych bohaterów wokoło, którzy też do tej fabuły się dołączają. Naprawdę, jeżeli chodzi o pod kątem fabuły, to jest to mistrzostwo świata i tak jak powiedziałem, nie zagracie, jeżeli zdecydujecie się, nie zagracie fabularnie nic lepszego w tym roku. Jednakże musicie pamiętać, że Yakuza to jest gra, w której nie ma wybuchów, znaczy pościgi może są, jest tam jeden niewielki pościg, ale nie ma wybuchów, nie ma galopującej akcji jak w Call of Duty, nie ma jakichś przedziwnych wydarzeń, czy też stworów, walk i innych tego typu rzeczy. Gra jest bardzo, tak jak mówię, taka no po prostu osadzona w rzeczywistości. Także ta historia faktycznie mogła zdarzyć się w rzeczywistości. To jest chyba jej główny atut. Omawianie tej dodatkowo i tutaj słuchajcie, no aż ciężko mi o tym mówić, bo aż nie wiem od czego zacząć. Yakuza jest grą przeogromną. Jest tak ogromną, że wydaje mi się, że nawet większa niż GTA. Nie chodzi mi o miejscówkę, bo miejscówka w Yakuzie jest mała. To jest, wiecie, to jest takie mniejsze miasteczko w GTA 5, po którym poruszamy się swobodnie w stylu sandbox, ale chodzi o to, ile dobra zostało wtłoczone w tą grę przez Segę, ile minigierek, aktywności pobocznych, które znalazły się w Yakuzie, jest potworna. Jest na tak potworna, że aż jakbym miał zacząć wymieniać wszystko, to by mi zajęło to chyba z 15 minut. Oczywiście będę wspominał, ale nie o wszystkim. No więc możemy grać tą oś fabularną, która wydaje mi się, że jeżeli byśmy nie rozwiązywali zadań pobocznych, może zająć około 30-40 godzin, coś koło tego. Gra składa się z 17 chapterów i jest bardzo długa. To jest, tak jak mówię, no gra, jeżeli nie macie tych 40 godzin, które chcecie poświęcić na tytuł, no to nie ma co do niej siadać. To jest, z jednej strony jest to zaleta, z drugiej strony jest to wada, ponieważ wielu z Was, jeżeli usłyszy, o Jezu, 40 godzin, to ja nie mam tyle czasu, nie kupuję. Jest to w pewien sposób też wada, ale jeżeli zdecydujecie się zagrać tak naprawdę, no to trzeba je poświęcić ponad 100 godzin. Myślę, że około 120 godzin na ogranie gry na 100%. Ja grałem 83 godziny i skończyłem już w 62%. Przy czym nie sprawdziłem jeszcze wszystkiego, co chciałem. Ok, jakie aktywności oferuje gra? Bo tak
tak jak powiedziałem, no jest ta fabuła, gra jest sandboxem, poruszamy się postacią po Kamuroczu albo Sotenbori, nie ma tutaj możliwości jeżdżenia samochodem, wszędzie walimy z buta, ale przejście z jednego końca miasta na drugi zajmuje nam, nie wiem, 3 minuty, także nie jest to jakieś specjalnie rozległe miejsce. Sama miejscówka jest fenomenalnie wykonana, ona od części pierwszej jest fenomenalnie wykonana, szczególnie nocą, kiedy te wszystkie neony się podświetlają. Zaludnione jest ludźmi, pijaczkami, dziewczynami, jakimiś menelami, to wszystko, to miasto po prostu żyje i masz to wrażenie, że znajdujesz się w jakimś prawdziwym miejscu, czy też miejscu, które zostało wzorowane na jakimś prawdziwym miejscu. Samo miasto jest, tak jak powiedziałem, pełne przeróżnych aktywności. Od takich najprostszych aktywności, gdzie możesz, tak jak nie wiem czy wiecie, ale Japończycy mają świra na punkcie jedzenia, co zresztą było widać w Final Fantasy XV, tak jest też tutaj. Mamy mnóstwo knajp, gdzie możemy się posilić, przy okazji odnowić energię. Mamy mnóstwo jakichś sklepów, są apteki, są takie sklepy, gdzie możemy kupić rzeczy potrzebne nam do różnych side questów, są jakieś te lombardy, gdzie możemy sprzedać różne rzeczy. Jest cała masa różnych sklepów. No i te aktywności poboczne, które zaczynają się od tego, że mamy kasyno. W większości gier sandboxowych jest takie coś jak kasyno. Jest ruletka, jest blackjack, są japońskie gry, których niestety ja nie rozumiem, jakieś shogi, jakieś inne w ogóle. Tych gier jest mnóstwo. Myślę, że około gdzieś 10 tych gier się znajduje przeróżnych. Mamy też możliwość zagrania w bilard, mamy możliwość, słuchajcie, grania w rzutki. I co ciekawe, i tutaj warto wspomnieć, że większość tych minigier jest na tyle dobra, że mogła być osobną minigrą. Taką malutką osobną minigrą. Oprócz tego, poruszając się po mieście, natrafiamy na sidequesty. I tutaj jest ciekawostka, bo sidequesty są fenomenalne. Nie chcę tutaj porównywać do Wiedźmina, ale są równie dobrze skonstruowane, chociaż nie są tak... W Wiedźminie, jeżeli brałeś sidequest poboczny, miałeś tam... Znaczy, powiem wam, w czym jest problem. Problem jest taki, że w Yakuzie nie wszystkie dialogi są tłumaczone. Większość, znaczy tłumaczone, nie mają po prostu swojej linii dialogowej, tylko sidequesty mają tylko wyłącznie napisy. I to bardzo wpływa na odbiór. Natomiast same sidequesty, które napotykamy, każdy sidequest ma jakiś pomysł na siebie, jest w 90% dość zabawny, bo mamy i sidequest, w której pomagamy dziewczynie z salonu Sadomaso zadowalać klientów. Mamy sidequest, kiedy z Michaelem Jacksonem kręcimy klip zombie. Mamy przeróżnej maści, słuchajcie, sidequesty, które są naprawdę fenomenalne i one są naprawdę śmieszne, chociaż tak jak mówię, większość graczy nie będzie im się chciało tego rozwiązać, bo jest dosyć całe szpalty do czytania, tak, dialogów, co nie każdemu oczywiście przypadnie do gustu, a tych sidequestów jest, słuchajcie, 90, każdy jest inny, każdy ma na siebie pomysł, każdy ma jakąś puentę. No i większość tych sidequestów są naprawdę zabawne, tak? Są na przykład sidequesty, gdzie udajemy ojca jakiejś dziewczyny, nie ojca, tylko chłopaka jakiejś dziewczyny przed jej ojcem. No mnóstwo rzeczy. Oprócz tego mamy, tak jak dalej będę wspominał te minigierki. Mamy oczywiście na przykład coś takiego, że możemy sobie też, mówiłem o tym na streamie, jest coś takiego, że jest kino, no to nie jest porno, to jest taka lekka erotyka, gdzie możemy pooglądać faktycznie prawdziwe modelki w takich króciutkich filmikach. Mamy, słuchajcie, coś takiego, że mamy telerandki, ponieważ akcja dzieje się w 80 latach, nie ma komórek, znaczy są komórki, ale to takie, wiecie, krowy, nie? Także nie ma czegoś takiego, większość biega ludzi z pagerami i mamy na przykład coś takiego, właśnie te randki telefoniczne, kiedy rozmawiamy z dziewczyną i staramy się ją poderwać. Jest fajnie to zrealizowane, ponieważ musimy trafić w odpowiednią jedną prawidłową odpowiedź, a pozostałe 3 są błędne. To też jest taka troszkę gra zręcznościowa, żeby trafić odpowiednio w daną kwestię, żeby tą dziewczynę jakoś tam poderwać, a jak nie, no to ona tam będzie, wiecie, tam spadało, będzie jej tam zaangażowanie, tak? W każdej grze Yakuzy jest koloseum, czyli możliwość walki z potężnymi przeciwnikami, to jest też tutaj do walki, zaraz sobie zresztą wrócimy. Nowość to jest zapasy dziewczyn.
pokazywałem, to wrzucałem na Facebooku zdjęcia, jak to wygląda. Jest to fajnie rozwiązane, ponieważ nie jest to bijatyka w stylu Dead or Alive czy Virtua Fighter, ale polega to na prostej grze papier, kamień, nożyce. Dziewczyny się leją, a my obstawiamy papier, kamień, nożyce, dokładnie, dosłownie papier, kamień, nożyce i druga postać też papier, kamień, nożyce. I w zależności od tego wiadomo, kamień wygrywa z nożycami, papier wygrywa z kamieniem i tak dalej i ta walka się toczy. Czyli jest tutaj dosyć spory taki element, można powiedzieć, losowy, aczkolwiek dodatkowo dodano jeszcze fajną rzecz, że każdy z tych, mamy przy dziewczynie, mamy takie gwiazdki, które mówią nam, jak często ona mniej więcej używa danej papier, kamień, nożycy, danej tutaj tej funkcji. Także fajnie zostało, muszę przyznać, stworzone. Mamy, słuchajcie, wyścigi samochodzików zdalnie sterowanych po torach i to jest też związane z jakimś tam kolejnym sidequestem, gdzie mamy takie malutkie samochodziki typu kiedyś byłem w takich torach, co się jeździ, je upgrade'ujemy i ścigamy się na kolejnych torach. Kolejna też fajna rzecz, muszę przyznać, emocjonująca. Całkiem fajnie zostało pomyślane. Jest też łowienie ryb. W większości tych gier japońskich jest łowienie ryb. Nie wiem dlaczego, Japończycy chyba pasjonują się tym. Także jest też tutaj łowienie ryb, także to jest kolejna rzecz. I nawet to łowienie ryb, słuchajcie, jest niesamowicie ciekawe, bo to nie jest tak, że łowisz ryby zawsze. Czas możesz wyłowić na przykład, nie wiem, walizę z pieniędzmi albo coś. Także to jest kolejne rzeczy, które wydają się dosyć takie banalne i nieciekawe, ale w Jakuzie one są jakoś tak zrobione, że one są mega dobre, że grasz po prostu i cieszysz michę, że łowisz ryby. No, w żadnej innej grze bym się nie cieszył, że łowię ryby jak w Jakuzie. I to jest właśnie to. Mamy salony, w końcu salony Segi, czyli grę wydaje Sega, tak jak powiedziałem, gra dzieje się w latach 80., także mamy możliwość zagrania w gry z lat 80. od Segi, między innymi w kultowe Outrun i jeszcze jakieś gry, nie pamiętam. Jeszcze jedna była gra o motorach, nie pamiętam teraz, sobie nie przypomnę, też bardzo znana. Tych gier są chyba 3 albo 4, mamy możliwość sobie ogrania tych gier. Mamy możliwość zagrania w kręgle i te kręgle są ponownie jedną z najlepszych odsłon kręgli, jakie powstały w ogóle w inne gry. No słuchajcie, nie mogę powiedzieć, że lubię grać w wirtualne kręgle, ale tutaj uwielbiam grać w te kręgle, one są fenomenalne. Mamy granie w baseball, do rzutek, dosyć trudna gra, taka mocno skillowa, ale też to jest fenomenalne, słuchajcie, no to jest fantastyczne, nie? Słuchajcie, tych minigier, których już nie będę wymieniał, bo jeszcze bym parę musiał tutaj dodać. Jest to zrobione, słuchajcie, tak, że jest to naprawdę, te minigierki są tak wciągające, że aż chcesz w nie tyrać i chcesz w nie grać. Oprócz tego każdy z bohaterów, i Goro Majima i Kiryu, mają pewne takie, powiedzmy, swoje prace, które polegają na zbieraniu pieniędzy. I tutaj jest pewien problem. O ile ta mini gra u Goro Majimy jest fantastyczna, jest fantastycznie zaprojektowana, o tyle niestety u Kazumy Kiryu trochę pokpili sprawę, jest to nudne i to jest oparte na takim dosyć bezmyślnym, długotrwałym grindowaniu. Kazuma Kiryu ma minigierkę, w której jest handlarzem nieruchomości, czy też takim zarządcą nieruchomości. Polega to na tym, że zbieramy, kupujemy różne budynki, ulepszamy je, toczymy wojny z innymi tam właścicielami budynków, no i potem pobieramy haracz, tak? I fajne jest tutaj natomiast to, że w zarządzaniu naszymi budynkami pomagają nam postacie, które spotkaliśmy w sidequestach. I jeżeli sidequest wykonaliśmy na przykład z Michaelem Jacksonem, to Michael Jackson nam może pomóc na przykład jako doradca w sprawie ulepszania budynków. To było spoko, ale jest to niestety nudne i grindowanie strasznie męczące. Natomiast u Goro Majimy jest to o wiele lepiej zrealizowane, ponieważ Goro Majima w grze jest właścicielem klubu nocnego i ta minigierka polega na tym, że zaczyna z drugim klubem, takim z klubem z hostessami. To nie jest burdel, jak niektórzy myślą, tylko klub z hostessami. W Polsce prawdopodobnie rzecz nie za bardzo, znaczy to jest tak zwane panie do towarzystwa, tylko polega to na tym, że Japończycy przychodzą sobie do klubu, siadają, zamawiają drinki, przystawia się jakaś do niego hostessa i oni sobie po prostu rozmawiają, tak? Celem tej hostessy jest to, żeby namówić go, żeby jak najwięcej kupował drinków i jak najwięcej kasy zostawiał w klubie, ale nie ma tutaj jakby tych elementów, że tak powiem, erotycznych, tak? Raczej tutaj erotyka jest zakazana w tych klubach. U nas chyba czegoś takiego nie ma, ja nigdy nie słyszałem, także dla Europejczyka może to być dość dziwne. Natomiast
Sama minigierka polega na rozbudowaniu tego klubu, na werbowaniu nowych hostes, na uczeniu ich. I potem mamy taką minigierkę, kiedy otwieramy klub dla gości, przychodzą ci goście i musimy w ułamku sekund podejmować mnóstwo decyzji, który stolik gdzie obsłużyć, do którego stolika przynieść jakieś tam na przykład wyrzucić popielniczkę czy przynieść szklankę, dopasowywać dziewczyny do klientów, którzy akurat przyszli, bo jeden, nie wiem, jeden woli, żeby chciałby pogadać o czymś innym niż drugi, więc tutaj jest taka fajna roszada i ta gra jest bardzo taka skillowa. Trwa to chyba ze 3 minuty taka jedna sesja, ale jest naprawdę fantastycznie się w to gra i strasznie się to wciągnąłem i to jest kolejna rzecz, która mogłaby istnieć jako osobna minigierka. No i właśnie, tutaj dochodzimy do tej najważniejszej części, bo głównym elementem zbierania w Jakuzie jest kasa. Wcześniej były punkty doświadczenia, tutaj wszystko zostało oparte na kasie. Za kasę rozwijasz postać, za kasę możesz kupować różne rzeczy itd. itd. Yakuza to też nie jest gra typowo przygodowa. Tutaj większość konfliktów, czy też większość jakichś takich spraw rozwiązuje się pięścią. I to jest kolejna rzecz, która jest bardzo silnie nacechowana w Yakuzie, to to, że jest to też bijatyka. Poruszając się po mieście możemy spotkać różnych tam jegomości, z którymi możemy się lać po gębach, ale w większości wypadków, nawet tej fabularnej, nie będzie czegoś takiego jak używanie przedmiotów. Jedyną rzeczą, taką interakcją będzie oczywiście lanie się po mordach i to jest kolejna rzecz, która wydaje mi się dosyć... Można było tutaj troszkę więcej tej przygody wrzucić, jakieś wiecie, używanie przedmiotów, nawet jakoś takie proste, szczątkowe. Natomiast faktem jest, że jeżeli widzisz jakiegoś tam gościa, który staje naprzeciw 5 gości, to już wiesz, że będzie bijatyka. To już nie ma tego, jest bijatyka. Bijatyka jest dosyć fajnie rozwiązana, bo każda z postaci, i Goro Majima i Kazuma Kiryu mają aż 4 różne style walki, które możemy w locie się przełączać. Każdy z tych stylów walki możemy rozwijać, oczywiście za kasę. I każdy z tych styli ma też różne ciosy kończące. Czasami są one niesamowite, typu najprostszych, typu wycieranie mordy mokasynem komuś, ale są też takie różne, wiecie, fajne animacje, kiedy Goro Majima na przykład używa noża i zdejmuje 3 przeciwników od razu, także te animacje są dosyć fajne, aczkolwiek one się dosyć często powtarzają i czasami mogą denerwować. No ten system walki został, powiedzmy, właściwie ten system walki to jest taki sam jak w Yakuzie pierwszej, chyba od pierwszej części tam się nie za wiele zmieniło, ale jest on na tyle dobry, że nie nuży i te walki są naprawdę spoko. Potem mamy też możliwość już pomijania tych walk, bo niektóre te generyczne walki, kiedy biegamy po mieście, zaczynają wkurzać, a potem już mamy możliwość troszkę tych walk omijania, także no te walki tutaj są taką główną częścią fabuły, główną częścią gry. Najwięcej będziesz czasu spędzał niestety na walkach. Wspomnę jeszcze o cutscenkach, bo tutaj jest też ciekawa rzecz, jaką zrobiła Sega. To jest w ogóle czegoś takiego nie widziałem jeszcze. Cutscenki dzielą się na 3 rodzaje. Pierwszy rodzaj tych najlepszych cutscenek, to gdzie mamy po prostu bohaterów tak wyrenderowanych, wiecie, to wszystko jest w czasie rzeczywistym. I myślę, że cutscenki tutaj pod kątem jakości wykonania można porównać do cutscenek Hideo Kojimy, bo myślę, że to jest ta sama klasa. Wiecie, widać aż pory na twarzy. No jest to fenomenalnie zrobione, tak? Te postacie są aż takie po prostu ostre, że niesamowicie to wszystko wygląda. Drugą mamy takie cutscenki, które są takie trochę zamulaczami, one mają nadal podłożony głos, ale postacie już są gorszej jakości i to widać od razu. I trzecią taką najgorszą kategorią to już są cutscenki, kiedy w ogóle nie ma głosów postaci, tylko jest sam tekst, no i postacie wyglądają najgorzej. Nie wiem dlaczego tak się stało, dlaczego nie wszystkie, prawdopodobnie to też z braku czasu, ale te cutscenki tej najwyższej jakości to jest naprawdę, no to jest klasa, słuchajcie, jest klasa sama w sobie. Co jeszcze miałem wspomnieć? No myślę, że Yakuzie to mógłbym jeszcze gadać. Natomiast jeżeli szukacie gry, które, nie wiem, jest dużo wybuchów, dużo akcji, to myślę, że Yakuza nie jest grą dla Was. Myślę, że to jest gra dla graczy, którzy szukają czegoś bardziej dorosłego. Myślę, że Yakuza to jest taka gra dla graczy bardziej dorosłych, którzy już nie szukają, wiecie, bezsensownej rozwałki, jakiejś latania stateczkami, strzelania,
czy też strzelania z łuku do robodinozaurów, ale czegoś bardziej poważnego. To myślę, że Yakuza jest właśnie dla Was. Dlatego nie polecam tej graczy młodszym graczom, tylko raczej już takim graczom, którzy są już znudzeni tym wszystkim, wiecie, tą akcją, tym rozpasaniem, kultowymi jakimiś epickimi sekwencjami w przeróżnych grach. Yakuza jest dla Was. W porównaniu do tych innych gier gra jest troszkę bardziej jakby stonowana, nie ma tutaj tego, ale za to wynagradza fenomenalną fabułą, w jakich myślę, że w żadnej grze nie znajdziecie poza serią Yakuza, może jeszcze w Shenmue. Myślę, że nawet RPG nie mają aż tak dobrze skonstruowanej fabuły, która prowadzi gracza naprawdę i trzyma w napięciu, tak? Bo to jest tak naprawdę w Yakudze się gra troszkę jak oglądając taki dobry, sensacyjny film o mafii. No w tym wypadku japońskiej i to jest chyba to, nie? No i wspomniałem jeszcze o minigierkach typu, nie wiem, karaoke i taniec, bo to też jest tam, możemy zaśpiewać sobie karaoke w postaci takiego quick time event, możemy zatańczyć. No dobra, jakie wady ma gra, bo wbrew pozorom powiedziałem o tej grze, jakby to był najlepszy tytuł na świecie, ale gra ma też sporo wad. Pierwszą wadą jest na pewno ta długość rozgrywki, która myślę, że sporo ludzi zmęczy, jeżeli nie lubicie tej serii. Drugą rzeczą jest to, że ta gra jest nierówna. Pod kątem graficznym, tak jak mówię, no te cutscenki, raz dobre, raz niedobre, też mi się to nie za bardzo podobało. Bardzo nudny grind. Jeżeli chcesz zrobić grę na 100%, będziesz zmuszony robić rzeczy, których po jakimś czasie nie chcesz, szczerze nie chcesz robić. Na przykład rozbudowywanie tych nieruchomości Kazumą, granie w jakieś gry, szczególnie w japońskie gry typu shogi, w których zupełnie nie wiesz o co chodzi. To jest, wiecie, no w Mahjonga to jeszcze tam ogarniesz, ale shogi czy tam jakieś seilo, nawet jak masz instrukcję, to i tak to nie wiesz w ogóle o co chodzi. A żeby zagrać na 100% trzeba niestety wygrać tam parę razy. Niektóre minigierki niestety nie za bardzo się udało. Ile karaoke jeszcze mogę przeżyć, bo to jest naciskanie guziorów. Natomiast słabo wypadła minigierka z tańcem. Dość dziwnie to w ogóle wyszło i muszę przyznać, że to mi się zupełnie nie podobało. Jest takie zupełnie nieciekawe, że tak powiem. Jeżeli grałeś we wszystkie wcześniejsze Yakuzy, na pewno już będziesz zmęczony Kamurocho. Słuchajcie, ja powiem Wam szczerze. Po graniu tych wszystkich Yakuz, ja w Kamurocho się czuję, jakbym trafił do Kamurocho, to ja bym wszędzie wiedział, gdzie jest. Po części dlatego, że grając w Yakuzę właściwie nie używałem w ogóle mapy, bo rozłożenie tych wszystkich budynków znam na pamięć już, po prostu wiem, gdzie co jest. Także czuję się jak u siebie w domu, jak u siebie na dzielnicy. I niestety to Kamurocho już się trochę przejadło. Po 6 częściach zaczyna troszkę już nużyć i w Yakuzie 0 no na początku jest ten taki wow, bo to wiecie, jest na PlayStation 4, więc to jest, ta jakość tej grafiki jest większa, że to ładniej wygląda, ale po jakimś czasie już jak grałeś we wcześniejsze wersje, okrzepniesz w tym i już zaczyna to po prostu zamulać, tak, że o Jezu, znowu w tym Kamurocho, o Jezu. Także to też jest rzeczą, która troszkę może nie pasować. Inną rzeczą jest, tak jak powiedziałem wcześniej, że większość konfliktów rozwiązuje się pięścią. Yakuza to piękna historia o przyjaźni, honorze, o pewnych takich zobowiązaniach, które podejmujesz w życiu. Jest to ładnie nakreślone i psuje to trochę ten efekt, że w wielu miejscach gra sprowadza się do zwykłego lania po mordach. To mi się nie do końca podobało. I że wszystkie konflikty rozwiązuje się pięścią. Też mi to nie do końca, muszę przyznać, przypadło do gustu i no cóż, no nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś dobry element Yakuzy. W mojej opinii nie za bardzo. Przydałoby się jakoś mniej tych walk, a więcej jakichś takich, wiecie, niuansów wprowadzić, typu rozwiązywanie, nie wiem, możliwość albo na przykład rozwiązania pionochą, albo na przykład jakoś tam pogadać z kimś, żeby tę sytuację rozładować. A tutaj wszystko się sprowadza do lania po gębach i to nie jest też w mojej opinii dobre. Niestety, to muszę przyznać, że nie do końca mi się też to podobało. Wadą też jest to, że te wszystkie sidequesty, które są naprawdę prześmieszne, są fenomenalne, bo są z pomysłem, są z niesamowitymi pomysłami, nie mają swoich linii dialogowych. I kiedy czytasz to wszystko, i polega to na tym, że czytasz dialog i słyszysz w tle, że postać tylko wydaje jeden dźwięk typu hej, ho, he, hu. No to wiecie, za trzecim razem to jest może jeszcze ok, ale jak już czytasz dialog i słyszysz to po raz 40, no to już masz ochotę po prostu walić głową w
w telewizor z całej siły. No niestety te sidequesty od pierwszej części zawsze były pokupione, zawsze były one zrobione w tym typie i niestety tutaj też jest. No i te sidequesty zazwyczaj mają bardzo kiepskie animacje, znaczy chodzi mi o takie cutscenki, bardzo biedne animacje postaci i to też niestety przeszkadza, szczególnie jeżeli porównamy sobie do tych, nazwijmy to, cutscenek premium w grze, no to wygląda to dosyć niestety dosyć licho i muszę przyznać, że to nie do końca mi się podoba, chociaż tak jak mówię, niektóre tak naprawdę uśmiałem się parę razy, śmiechłem, gdy rozwiązywałem, znaczy też ogarniałem te questy, bo niektóre są naprawdę fantastycznie pomyślane, znaczy większość jest fantastycznie pomyślanych, niektóre są śmieszne, no to zależy co kogo śmieszy, ale niosą w sobie sporą dawkę komizmu, jeżeli tak to mogę ująć. Także gra nie pozbawiona wad, gra, która błyszczy pod kątem fabularnym, ale zawodzi na paru takich, można powiedzieć, elementach, które wydawałoby się, że powinny niestety być dopracowane. Ale jeżeli się na to przymknie oko, to dostaniecie, jeżeli chcecie ograć na 100%, 120 godzin fenomenalnej gry, w której cały czas jest wprowadzane coś nowego. Jeżeli będziecie grać tylko linię fabularną, czyli 40 godzin, cały czas dostaniecie coś nowego. Cały czas gra będzie wrzucała Wam nowe wyzwania, nowe jakieś elementy, których wcześniej nie było. I to jest właśnie fenomen tej serii. Sega dwoi się i troi, aby w kolejnej części dorzucać coraz więcej tych minigierek, żeby były one inne, żeby różniły się od... I to się udaje od lat. I myślę, że kolejna część Yakuza 6, wniesie ponownie sporo nowego. Cieszy to, że są dwie różne postacie, dwie różne historie, dwie różne, można powiedzieć, mechaniki nawet, bo pod kątem walki one też się troszkę różnią, bo każda, tak jak powiedziałem, z postaci ma 4 różne style i te style są osobne dla każdej postaci. Nie są, że są dla obydwu postaci te same. Także no jest tutaj dużo dobrego w Yakuzie, aczkolwiek jest to gra, która wymaga czasu i zaangażowania, żeby wciągnąć się w tą fabułę. Jeżeli zagracie w tą Yakuzę 0 i Wam się spodoba i złapiecie ten klimat, no to wtedy nie pozostaje Wam nic innego, jak kończyć kolejne części Yakuzy, z których większość, właściwie no trójka, czwórka zajmują po około 80 godzin. Ostatnią rzeczą, której nie polecam, jest Yakuza Dead Souls, gdzie to jest taki spin-off, gdzie walczymy postaciami z Yakuzy z zombie, ale muszę przyznać, że tak średnio to wyszło. I to jest ten element taki nadprzyrodzony, ale ta Yakuza nie jest w kanonie jakby, także mówię o tych kanonicznych grach z serii. No cóż, jeżeli namówię jedną osobę, to dobrze, jeżeli nie, no to trudno. Chciałbym kiedyś wrócić do serii Yakuza i zrobić jakiś materiał, chociażby story mode, ale jak sobie pomyślę, że musiałbym kończyć, nie wiem ile, z 1000 godzin na ugranie wszystkiego i zrobienie, wiecie, cutscenek, to mi się po prostu odechciewa, także na razie to nie wchodzi w ogóle, nie ma takiej możliwości, żebym to zrobił. Niemniej, Yakuza 0 jest produkcją ciekawą, dla fanów absolutny must have, fajnie zobaczyć Kazuma Kiryu jako młodego wilka, nieopierzonego jeszcze takiego koguta, który okrzepnie potem z czasem. Dla osób, które nigdy nie grały, dobry moment, żeby zapoznać się. Tak jak mówię, no stracicie masę smaczków, bo większość tych bohaterów, które występują w pozostałych częściach Yakuzy, tutaj są na przykład, występują w różnych sidequestach, no ale to Was ominie, tak? Niemniej jednak historia będzie zrozumiała, będziecie wiedzieć o co chodzi, nie pogubicie się, a i też jest to lepszym takim, można powiedzieć, punktem wejścia do pozostałych części, kiedy już będziecie mniej więcej ogarniać, kto jest kim i co i dlaczego. Także mógłbym powiedzieć, że dobra gra dla wszystkich. No nie jest to dla wszystkich gra. Zobaczcie na gameplayach, czy Was to interesuje. To nie jest... To jest taka gra troszkę starego typu, gdzie nie do końca stawia się wszystko na akcję, a bardziej stara się rozwijać fabułę, która no, w tej grze błyszczy. I jeszcze raz na koniec powtórzę. Szczerze wątpię, że do końca roku zagram w lepszą grę fabularnie niż Yakuza 0. No chyba, że Yakuza 6. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.